Dzień dobry. Dziś po raz pierwszy z Biura Imagination w Rzeszowie. Odcinek dosyć nietypowy, bo będzie też skierowany przede wszystkim do tej drugiej strony transportu, czyli tej strony biurowej, strony zarządczej, strony spedycyjnej, skierowany do firm transportowych i dla firm spedycyjnych. Będzie dzisiaj o genialnym narzędziu, w którym pokładam gigantyczne nadzieje dla siebie, mianowicie Fire TMS. Program Combine, w którym można robić wszystko. Po pierwszym spotkaniu, jak zobaczyłam prezentację, jak porozmawiałam z ludźmi, jak zadałam pytania, to po prostu stwierdziłam, Jezu, to jest to, czego ja potrzebowałam już prawie że od roku. W skrócie, żebyście w ogóle wiedzieli, o czym w ogóle dzisiaj będziemy rozmawiać, to powiem Wam, co ten program ma. Co możecie robić w Fire TMS? Planowanie transportu, tworzenie zleceń transportowych i spedycyjnych, automatyczne generowanie faktur, monitorowanie płatności, komunikacja z kierowcą za pomocą aplikacji TMS Driver, automatyczne raportowanie, integracja z telemetykami GPS, cyfrowy obieg dokumentów, aplikacja Fire TMS Dispo dla dyspozytora, właściciela, to generalnie ludzi w biurze. Wszystko jest w chmurze. I teraz Wam opowiem, dlaczego ja to uwielbiam. Póki jeszcze miałam tego jednego Volviego, jeździłam sama, wszystko miałam w swojej głowie, o wszystkim pamiętałam. Zlecenia, karty paliwowe, płatności, faktury, przeglądy, ubezpieczenia, licencje itd., itd. W firmie transportowej takich rzeczy jest strasznie dużo. Jak się pojawił Volvek, to się skończyło, bo nie dość, że Volvi był jeden, to jeszcze przyczepa była w komplecie, tak jakby z Volvim, wszystko na jednych umowach, jedne opłaty, jedne terminy, wszystko po prostu jedno. Przyszedł Volvek w sierpniu, a we wrześniu przyszedł Goldhofer, więc dwie różne umowy, całe mnóstwo innych terminów i jeszcze do tego przecież zezwolenia. Jedno zezwolenie na rok, inne zezwolenie na 5 lat, jeszcze inne jednorazowe. Nawet jeżeli chodzi o liczenie rentowności, czyli tego, czy ja zarabiam, czy ja tracę na tym transporcie, tych kosztów różnych jest tak bardzo dużo, które przychodzą z opóźnieniem, to ja po prostu mniej więcej widziałam, ile mi wpływa, ile mi wypływa i widziałam, że jak jest na plusie, to widziałam, ile zarabiam. Teraz, jak są dwa auta, to już wcale nie jest takie proste. No i właśnie, dlatego się tak mega cieszę, bo w tym Fire TMS-ie jest wszystko. My jesteśmy na etapie teraz w Imagination wdrażania Fire TMS-u, więc właśnie, dobra wiadomość, bo jeżeli ja Wam tutaj coś pokażę, jeszcze nie mamy wprowadzonych dużo danych, dopiero takie sobie wprowadzamy fikcyjne liczby, trochę się bawimy, żeby poznać program. Wygląda na to, że jest naprawdę mega prosty, intuicyjny. Zresztą sami zobaczycie, ale chodzi o to, że Wy możecie sobie za darmo testować ten program przez 14 dni. Zobaczyć, czy to jest coś, czego Wy rzeczywiście potrzebujecie, czy nie. Ale w firmie transportowej po prostu im więcej aut, a ja jeszcze kierowcy nie mam. Jeszcze kierowcy nie mam. Jak przyjdzie kierowca, no właśnie, to mi się też mega podoba, bo tutaj widzicie, jest też korytarzowanie. I ja jako kierowca, to wiecie, jako właściciel to bym chciała, żeby kierowca miał ten taki ładny wyświetlacz i żeby tam wszystkie informacje przychodziły i żeby tam kierowca się ze wszystkim odmeldowywał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja jako kierowca, to ja nigdy nie byłam fanką tego i wydaje mi się, że tutaj aplikacja dla kierowcy jest takim złotym środkiem. W jaki sposób trzeba kierowcy przekazać dane, takie jak adres załadunku, rozładunku, numer referencyjny i tak dalej. Owszem, można to robić SMS-em, można to mieć też w aplikacji i wtedy to jest bardziej uporządkowane, bo po SMS-ach przychodzą jeszcze jakieś inne wiadomości i wiecie, już się robi bałagan, jak się czasami chce do czegoś wrócić, no to trzeba dużo wiadomości przewijać. Można tak samo robić, wysyłać kierowcy trasę, którędy chcemy, żeby on pojechał. Dla niektórych transportów wydaje się, że to jest zbędne. Mi nawet ostatnio, jak miałam takie zlecenie, że miałam zakaz jazdy płynięcia promami, to też było dosyć ważne, bo dalej się to przekłada na liczenie kosztów trasy. Więc ja tutaj sobie zaznaczając na mapie, którędy chcę rzeczywiście jechać, to od razu mam rzeczywiste koszty podane. To też jest mega fajne, bo jeżeli chodzi o opłaty drogowe, to one wiadomo, że zawsze przychodzą z opóźnieniem,
I człowiek tak naprawdę, jak nieraz gdzieś tam dostał zlecenie, to mu się wydawało, ale dobre zlecenie, ale okazywało się, że na przykład to zlecenie, które brzmi naprawdę dobrze, ale jedzie do Szwajcarii, gdzie te opłaty drogowe są mega wysokie, więc to jest, nawet podejmując zlecenie, od razu można sobie sprawdzać, jakie będą opłaty drogowe. Wszystkie koszty, wszystkie faktury, wszystko sobie można tutaj wrzucać, co oznacza, że można sobie pododawać wszelkie koszty leasingowe, ubezpieczeniowe, można dodać zezwolenia. I w ogóle, co ja też uwielbiam, to są pojazdy. Wprowadzamy sobie pojazdy i do tych pojazdów możemy sobie dodać wszelkie informacje. Przegląd, jakieś homologacje, gaśnice nawet. Tam można w ogóle wszystko dodawać. I żeby Wam pokazać, jak ten program ma naprawdę, im więcej potrzebujecie, to się okazuje, że tutaj to jest. Nawet, to się już chyba rzadko zdarza, ale mi się na przykład ostatnio zdarza, coraz częściej, co jest ciekawe, że termin płatności od faktury za wykonany transport liczy się dopiero od momentu, w którym mój klient dostanie ode mnie fakturę z podpisem osoby upoważnionej i CMR-ki podpisanej osobiście, w wersji papierowej, wersji oryginalnej, nie wersji cyfrowej. W większości to rzeczywiście już wszystko chodzi cyfrowo, natomiast są tacy klienci, gdzie rzeczywiście te terminy płatności liczą się dopiero od wtedy, kiedy się dostaje dokument, więc tutaj można sobie podpiąć tracking do danej przesyłki, czyli tej koperty z fakturami i z CRM-kami, no właśnie do terminu płatności, co oznacza, że jak już ktoś wyśle tą pocztę, to już system sam sobie śledzi, kiedy ona została odebrana i od tego momentu sam wie, że może liczyć termin płatności. Czy to jest ważne? No, płynność finansowa to jest to, co często zabija duże firmy transportowe. Też może to brzmieć tak trochę, że to jest narzędzie dla dużej firmy transportowej i są to rzeczywiście transportowej czy też spedycyjnej, bo ja cały czas zapominam oczywiście, że dla spedycyjnej. No pewnie jest, ale mi się zdaje, że ja po samej sobie widzę, że taka mała firma transportowa jak ja, czy średnia, czy nawet jeszcze jakaś większa, to mi się zdaje, że im mniejsza, to bardziej to doceni. Ja po prostu tak się cieszę, że w końcu to mam, że już się nie mogę doczekać, kiedy będziemy mieć podpięte GPS-y i synchronizowane, bo przecież to po prostu ja będę mieć wszystko w jednym miejscu. Owszem, można robić wszystko w Excelach, tylko dalej, patrząc na to długoterminowo, ja jako właściciel firmy, coś sobie robię sama w Excelach, dobra, ale w którymś momencie przychodzi pracownik i ja tego pracownika już mam i mogę mu udostępniać owszem te Excele, ale w którymś momencie pracownik zaczyna dorabiać Excele po swojemu. I później jak ja chcę do tego mieć wgląd, to czasami człowiek rozumie, co on miał na myśli, czasami nie. Mało tego, przychodzi pracownik, pracuje załóżmy jakiś czas i porobi sobie te wszystkie swoje tabele. Za jakiś czas się okazuje, że odejdzie, przyjdzie nowy i co? No i wtedy trzeba znowu się kapnąć, o co chodziło, jaki tamten miał pomysł na to, co wszystko zbudował. Tutaj po prostu się uzupełnia, tworzy się profile, jest, jeżeli chodzi o właśnie konfiguracja, mój profil to nie mój profil, ale użytkownicy. Widzicie, jakbym chciała dodać użytkownika, to mamy tak. Rolę administrator, obsługa płatności, kierownik spedycji, spedytor, zarząd, kierownik księgowości, obsługa eksportu do plików Excel. Więc są tutaj różne funkcje, do różnych funkcji są przyporządkowane różne dostępy, jak to zresztą zazwyczaj bywa, więc no to jest po prostu genialne. Jak ja już chcę to po prostu widzieć wszystko uzupełnione u siebie i działające. Boże, jakie to będzie piękne. Jejku. Więc tak, jak sobie teraz tak przyjdziecie tylko przez ten program, tak ja Wam mówiłam, że u nas jeszcze są wprowadzone fałszywe dane, bo mamy też spotkania właśnie z ludźmi od Fire TMS-a, żebyśmy dobrze poznali ten program i dobrze sobie go poustawiali, bo jest bardzo dużo rzeczy, które można sobie poustawiać. Więc patrzcie, co tutaj mamy. Kartoteki. Można sobie dodawać kontrahentów, klientów, przewoźników, towary, miejsca, zezwolenia. Dla mnie mi się to bardzo spodobało na przykład, że tutaj można dodawać też zezwolenia. Jak nawet sobie, ja wiem, że to jest mało ważne dla większości transportu, bo transport podanormatywny to jest nisza, ale widzicie, można sobie dodać zezwolenie,
dodać wymiary, szerokość, wysokość, waga. Po prostu można mieć całą bazę zezwoleń tutaj i podawać datę od kiedy do kiedy jest i w ogóle sobie dodawać też przypomnienia. Tak samo jak z przeglądami i tymi innymi rzeczami. Mega po prostu pomocne, bo w transporcie jest tak strasznie dużo różnych rzeczy, że trzeba to mieć zorganizowane, bo w dłuższej perspektywie to po prostu w końcu gdzieś się kiedyś wywali, jak się nie ma uporządkowanego. Gdzieś w którymś momencie któreś auto pojedzie bez ważnego przeglądu, albo bez ważnego legalizacji tachografu, albo bez gaśnicy i tak dalej. Więc popatrzcie, wchodzimy ładunki. Można sobie dodać ładunek i widzicie, wszystko tutaj można po prostu sobie konfigurować. Można utworzyć zlecenie. Można też w ogóle sobie przychodzić na Transa i na inne giełdy, więc jak widzicie, ładunki do dyspozycji, ładunki w magazynie, wszystkie ładunki, kalkulacja trasy. To jest właśnie to, co mi się bardzo podoba, czego mi zawsze brakowało przez te właśnie lata, jak jeździłam sama Volvim. Wtedy też były dobre lata w transporcie, więc jak sobie na przykład wezmę, nie wiem, na przykład, gdzie byście chcieli pojechać, dajmy do Paryża, żeby było nie za łatwo. Jakikolwiek kod. No i właśnie tak to teraz wygląda. Widzicie, jak sobie macie różne opcje, można zbliżać, u dołu są podane koszty, czasy dojazdu, więc ja wiem, że w osobnych mapach to wszystko jest, ale właśnie cały fenomen tego programu polega na tym, że po prostu w jednym miejscu macie wszystko i wciąż to oznacza, że to jest mniej loginów, mniej programów i tak dalej, więc to są na tym etapie, co ja Wam pokazuję, to są tylko i wyłącznie te opłaty drogowe, ale oczywiście tutaj jeszcze nie mam powstawianych żadnego spalania i tak dalej, ale liczenie kosztów na start mega fajne. Są szablony, widzicie, zlecenia. Wprowadź zlecenie w realizacji, czyli jak ja otrzymuję zlecenie, tak samo to zlecenie można sobie tutaj od razu wrzucić i mieć wszystko uporządkowane. Plan załadunków, planer, mamy tak, pojazdy, lokalizację pojazdów, do tego oczywiście trzeba podłączyć telematykę, koszty, pojazdy, naczepy, kierowcy, bazy, karty drogowe, delegacje, wolne pojazdy, track matching, harmonogram pojazdów, harmonogram kierowców, kasa, zaliczki i patrzcie, księgowość. Ja się zastanawiam cały czas na tym, czy księgowość będziemy tutaj robić tak bardzo do końca. Nie podjęliśmy jeszcze tego decyzji, księgowa wstępnie rozmawiała, oglądała, to jest jeszcze do przegadania, cały czas jesteśmy w trakcie. Mamy raporty, dzienne obroty. To oczywiście wiadomo, że dla takiej firmy jak ja dzienne obroty to tutaj nie poszalejemy, ale więksi przewoźnicy, większe firmy jak najbardziej, nie? Obroty i prowizja według oddziału, widzicie, też są też oddziały. Więc ja znowu tu nie poszaleję, ale przecież... No właśnie ciekawe, jakbym sobie oddzieliła Volviego jako transport normalny i zrobiła tak jakby dwa oddziały, oczywiście trochę fikcyjne, bo miejsce jest jedno, ale chodzi o to, żeby nie mieszać transportu specjalistycznego z takim standardowym. Widzicie, znowu coś do przemyślenia, jak to poukładać. No właśnie to liczenie kosztów, liczenie swojego prawdziwego zysku, to jest coś, co w transporcie jest bardzo trudne, w dużym stopniu właśnie przez to, że jest dużo opłat takich rozciągniętych. Są też jeszcze serwisy, są przeglądy, są jakieś zdarzenia, których się nie planowało, czytaj AdBlue, a dużo kosztują i w to wszystko w ogóle nie wiadomo jak liczyć. Są opony do wymiany. Jest dużo jakichś takich kosztów, które jak człowiek nie weźmie pod uwagę i wydaje mi się, że dużo takich malutkich przedsiębiorców z jednym autem, czy z dwoma, czy z trzema, czasami mi się zdaje, że oni nie potrafią dokładnie liczyć sobie kosztów i mi się wydaje cały czas, że nie zarabiają, bo jak policzą sobie ile jest na zleceniu, ile paliwo, ile leasing, ile ubezpieczenie, to wychodzi na plus, ale tych dodatkowych kosztów jest tak strasznie dużo, że one potrafią sprawić, że tak naprawdę jest się na minusie, ale dużo opłat jest z dużym opóźnieniem. No i wiecie, i tak człowiek mieli te pieniądze i w którymś momencie się okazuje, że on już od dawna traci. Dlatego właśnie to jest mega ważne, żeby sobie dobrze potrafić policzyć
koszty, mega ważne. Więc widzicie, mamy spedytorzy, klienci, giełda wewnętrzna, rentowność floty, zlecenia, flota własna, karty drogowe pojazdy, karty drogowego kierowcy, raporty księgowe. Widzicie, komunikacja, można sobie wysyłać SMS-y, są szablony SMS, historia, skrzynka odbiorcza, czat. No i tutaj już takie tam konfiguracje rzeczy, więc no tak to wygląda. Jestem ciekawa, co na ten temat myślicie. Mega jest fajne właśnie to, że są te dwie aplikacje i dla kierowcy, i dla dyspozytora, co oznacza, że dyspozytor wychodzi z biura i wiadomo, jak to jest w transporcie. W teorii pracuje się 8 godzin dziennie, ale my, transport, to jesteśmy ludzie innej w ogóle, innej budowy, innej generacji i transport jeździ 24 godziny na dobę. I wiadomo, że zdarzają się jakieś sytuacje, gdzie kierowca potrzebuje pomocy, gdy kierowca potrzebuje komunikacji i widzicie, i wszystko ten dyspozytor ma ze sobą w telefonie. I tak samo kierowca wychodzi do firmy się meldować na załadunek, rozładunek, wszystko ma w telefonie, nie musi zapisywać na kartce i też nie ma tego, wiecie, urządzenia, które piprzy, co się stało. Jak się zatrzyma człowiek na szybką toaletę. Więc tak to właśnie wygląda. Fire TMS, zostawiam Wam linka pod spodem. 14 dni jest za darmo. Pomyślcie, sprawdźcie, to schodzi bardzo szybko, żeby tylko założyć konto. Później, jeżeli się zdecydujecie, macie dostęp do ludzi z Fire TMS-a, którzy Wam wytłumaczą, co, jak działa, tak żebyście rzeczywiście w pełni korzystali sobie z tego programu i byli zadowoleni. Ja po prostu widzę, że nie macie pojęcia, jaką ja wielką nadzieję pokładam w tym programie. Gigantyczną. Ten program, mi się wydaje, że ja dzięki temu programowi będę spać spokojnie, bo będę wiedziała, że choćby te podstawowe rzeczy, wszystkie terminy ubezpieczeń, licencji, przeglądów, płatności, że one są po prostu wszystkie pod kontrolą. Taki wiecie basic, taki najbardziej basic i to jest niby głupi basic, ale jest nieaktualna gaśnica i się okazuje, że kierowca jest na załadunku i firma go nie załaduje, bo nie ma aktualnej gaśnicy, jest gdzieś tam za granicą i skąd on ma tą gaśnicę wziąć adarowską? No skąd? To są takie małe rzeczy, jak to Alex zawsze mówi, w transporcie się po prostu przynosi góry, ale człowiek się wywala na kamyczku. Właśnie na takiej małej rzeczy, więc pomyślcie o tym, pomyślcie, są to koszty, nie ma nic za darmo, ale jest gigantyczna wartość, którą daje ten program dla firmy. Według mnie warto. Według mnie warto. Sprawdźcie. No, to dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. I co? Szerokości i powodzenia. Trzeba walczyć. Transport to nie jest zabawa.